Sezon się rozpoczął, ojejku, tyle zgłoszeń i tyle pojazdów do kręcenia, że dopiero teraz znalazłem chwilę, by zaprezentować wam tego mojego bączka wesołego. A jest on już u mnie jakiś czas. No widzieliście film z odbioru w salonie, widzieliście już nawet próbę autostradową, a prezentacja, co z prezentacją, proszę państwa. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, trochę wam o niej poopowiadamy sobie też o jej konfiguracji. No, zrobimy też jakąś taką krótką jazdę testową. Przedstawić ten samochód chciałem wam, o, tam jest autostrada, cyk. I tam dalej jest Szmyn. Cóż to za piękne okoliczności przyrody. Dlaczego akurat kupiłem sobie Mercedesa A45S? Bo w zasadzie to nie jest on mi jakoś tak szczególnie potrzebny. Na daily sobie śmigam Teslą. No, ale jeszcze przecież nie zapominajmy o Polonezie. Ja ogólnie lubię takie większe samochody komfortowe, tak było CL63 AMG, bardzo mi się ten samochód podobał, ale odhaczyłem, dziękuję, możemy iść dalej. Nie miałem jednak nigdy takiego prawdziwego, ostrego hot hatcha. No i tutaj w sumie, czy to jest hot hatch? Raczej hyper hatch. Konkurencją dla A45S jest aktualnie chyba tylko Audi RS3. Wiadomo, co kto lubi, co komu się podoba, nawet szkoda, że jest taka mała konkurencja, jeśli chodzi o segment takich hyper hatche ostrych. Pod próbą autostradową ktoś tam się kłóci, że to moje RS3, moje płużenie tylko, nie zamienię mojego płużenia na nic innego, że Mercedes tak trzeszczy przecież. No kurczę, zobaczymy sobie, jak tutaj plastiki się mają przecież. Fajny, wesoły i szalony samochodzik, ale muszę wam nakręcić szybko prezentację, bo wiadomo, jak to u mnie jest z samochodami, szybkie zmiany i dynamiczne. Nie wiadomo, ile jeszcze będę miała krasa, a trochę sobie jeszcze nią w sezonie pojeżdżę. No i co, może zaczniemy sobie od konfiguracji. Ten egzemplarz ogólnie skonfigurowany był przeze mnie, tak można powiedzieć, dość rozsądnie. Taka konfiguracja według Teslarza. A wiadomo, jakie Tesla najczęściej się spotyka? Białe z zewnątrz i czarne wewnątrz. Na kołpakach aerodynamicznych, no akurat tutaj kołpaków nie było opcji wziąć, ale felgi są takie trochę aerodynamiczne, za to jest tutaj dobrany pakiet Aero. A właśnie, nie wspomniałem o cenie według konfiguratora 309 000 złotych. Jest to już polift. W polifcie to ogólnie jest już dość bogate wyposażenie, nawet w serii, jeśli mowa o wyglądzie zewnętrznym. Kolor standardowy, biały, bez dopłaty. Felgi 19-calowe, standardowe, bez dopłaty. Strasznie dzisiaj wieje, ale damy radę. Jak je tutaj Petrolhead dokonfigurował, można powiedzieć, dodatki. Pakiet aerodynamiczny, także proszę. Taka tutaj lotka. Kurczę, troszeczkę kojarzy mi się z początkiem lat 2000 i ze zlotami, i z Hondami ogólnie. Jakbym tak miał na długo sobie zostawić ten samochód, no to chyba nie wziąłbym pakietu Aero. Mi się bardziej podoba po prostu, jak ten wóz jest taki gładziutki. Ale jeśli spojrzymy na auto z perspektywy późniejszej od sprzedaży, no to pakiet Aero będzie tutaj plusem. No, zderzaczki, proszę bardzo. Tutaj mamy też takie dokładeczki. Akurat te wlociki tutaj, o, tu widać, są fejkowe. Znaczy wylociki właściwie. Końcówki wydechów 9 cm, o ile dobrze wiem, 8,5 chyba centymetra mają w 35 AMG. To są takie półfejki, bo jest to element zderzaka, a po prostu tam głębiej jest końcówka układu wydechowego. O, teraz widać. I tak jest po obu stronach. No dobrze, tutaj nie ma takiego ordynarnego i bezczelnego fejku. Też jest taki dyfuzor. Właściwie taki spoiler, aż można powiedzieć. Najważniejsze, nie jest to żaden pic na wodę po prostu, tylko pakiet Aero faktycznie przy wyższych prędkościach i w pokonywaniu zakrętów, w trzymaniu się auta jest przydatny. W internecie można znaleźć informację, że A-klasa oraz CLA mają bardzo niski współczynnik oporu powietrza, ale tyczy się to egzemplarzy wprawdzie z pakietem AMG, ale bez pakietu Aero. Jeśli chodzi ogólnie o pakiet Aero, to współczynnik oporu powietrza będzie w tym aucie wyższy. Ale ten opór po prostu przekłada się na coś, na przyczepność, na po prostu docisk. O, tak jak Cayman kiedyś GT4 był na przykład na kanale, możecie sobie obejrzeć, była próba autostradowa, piękna próba autostradowa. Bardzo aerodynamiczne samochody mają współczynnik oporu powietrza, no nie wiem, 0,23, 0,22 już nawet, a Cayman miał 0,38. Tylko po prostu ten cały
no nie wiem, ten cały opór, jaki stawiał samochód, jakie stawiają te spoilery, to jest po prostu docisk. A klasa z pakietem aero wygląda tak bojowo, dość agresywnie, wyzywająco. Moim zdaniem jest to bardzo ładny samochód, bardzo ładny hatchback, hot hatch, czy tam hyper hatch. Jakiś taki, nie wiem, spójny jest mega. Takie ma chyba tygrysie spojrzenie Panamericana. Akurat tutaj mamy te krateczki, te właściwie żeberka srebrne. Pakiet czerni. Ja tutaj dobrałem podstawowy, bo są dwa pakiety czerni. Podstawowy i rozszerzony. Podstawowy pakiet czerni, no to co? Mamy czarne szyby, czarne elementy, tutaj listwy wokół okien. Jak widzicie, wszystkie te dokładeczki też są czarne, ale one chyba standardowo są czarne, nawet bez pakietu czerni. Czarne są lusterka, spoiler. Jeśli chodzi o rozszerzony pakiet czerni, no to tutaj grill, cała ta Panamericana byłaby po prostu taka błyszcząca, ale w bardzo ciemnym chromie, takim jakby miedzianym. Znaczek by został chromowany, ale o, emblemat też byłby ciemny. W ogóle w polifcie na przednim zderzaku jest taki emblemat oryginalnie, nie jest to żaden AliExpress. Rozszerzony pakiet czerni to ten emblemat też by był czarny, czy tam w tym ciemnym chromie, i tylne emblematy też by były czarne. Klamki jednak, niezależnie od pakietu czerni, czy będzie to podstawowy, czy rozszerzony, zawsze będą chromowane. Jest to Mercedes, pomyślałem, że trochę chromu tutaj nie zaszkodzi. Chromu w Mercedesie nie trzeba się wstydzić. Nie wiem, czy to zaliczyć do wyglądu zewnętrznego, ale też tutaj doposażyłem samochód o tempomat aktywny Distronic, ale to była tania dosyć opcja, chyba 1600 czy 2000 zł. I podobna cena była za wycinające reflektory, też są tutaj dodane. Jest to polift, ale z zewnątrz zmian jest tutaj mega mało, ale zmienione są właśnie reflektory oraz lampy z tyłu. Może włączymy tutaj jakieś postojówki. Takie mamy tutaj postoje i światła do jazdy dziennej. No widzicie, kamera akurat tak łapie, że to wszystko mruga. Tutaj jest listwa i tutaj dwie takie jakby, nie wiem, łezki. Wcześniej, o ile dobrze pamiętam, było coś takiego. Tutaj z boku też mamy taki element, który jest podświetlony na niebiesko, no tak jest w polifcie. I z tyłu lampy też są zupełnie inne. Wcześniej był tutaj jakby taka obwódka, no teraz mamy tutaj taką prostą jakby linię. Na klapie jeszcze takie owiewki, aerodynamika. Czasami mówię, że jest to taka Honda, którą stworzył Mercedes, no bo mały, sportowy hatchback, ale no do Hondy Type R, no to tutaj ciężko Honda będzie miała z taką A-klasą, ale zwróćcie uwagę, że wblew paliwa jest po stronie kierowcy, tak jak w japońskich samochodach, w każdym chyba Mercedesie prawie jest po prawej stronie, a tutaj z lewej. W ogóle ta klapka jest olbrzymia, no tutaj zaślepeczka, jakby to był diesel, to pewnie AdBlue. Zalecana 98, minimum 9,5, petrolhead setką zalewa. Na początku jak docierałem ten samochód, no to wlewałem 98, zrobiłem 1400 km, gdzieś zleciłem w ASO wymianę oleju i filtra w silniku i później już tylko setka, ale o zużyciu paliwa pogadamy sobie później. Czerwone zaciski z tyłu oraz z przodu są tutaj seryjne. Tak, o dziwo, bez dopłaty, nawet tutaj ten plusik, tutaj Formatic Plus też jest czerwony i pasuje. Pasują też seryjne, bazowe, czerwone przyszycia foteli i czerwone pasy. Też to jest element standardowego wyposażenia, przecież to świetnie wygląda. Dobra, najpierw zajrzymy sobie do bagażnika, z którego zresztą mało korzystam. Bagażnik jest pełna kontrola nad otwieraniem bagażnika. Bagażnik jest w zasadzie spoko, taki jak na hatchbacka, taki normalny. Tutaj jakieś haczyki po bokach, spoko. Z dołu nie mamy koła zapasowego, kamizelki, zestaw ratunkowy, jakiś tam subwooferek chyba. Szczerze to dzisiaj zajrzałem tutaj pod spód pierwszy raz. Dobra, zamykamy. Zajrzyjmy do tyłu. Bardzo ładny dźwięk. Pod filmem z odbiorek jacyś specjaliści działu komentarzy i eksperci pisali, że tu jest źle spasowany ten samochód, że to wszystko tutaj powinno się inaczej zamykać, przede wszystkim domykać. No nie wiem, auto ma prawie 3000 km i ja nie zauważyłem tutaj problemów z domykaniem. Proszę bardzo. Na luzaczku. Auto jest nowe z salonu, więc możliwe, że troszeczkę uszczeleczka po prostu musiała się jakby wyświechtać lekko. Znaczy wyświechtać, no tak po prostu ułożyć, no przystosować. To guma przecież, niektórzy też pisali, że jak to tak spasowany ten samochód. Jak dla mnie tutaj jest wszystko normalnie, tylko ta szczelina jest bardzo ciasna. Tutaj również, no i od maski
jest cała szersza. Z jednej i z drugiej strony jest symetrycznie. Błotniki se pomaluj, bo są w innym odcieniu. No chłopie, no co wy, to przecież jest normalnie ten sam odcień, tyle, że te błotniki mają tutaj taki kształt i światło będzie inaczej padało. No i przód po prostu jest tutaj poszerzony. A45S jest jedyną A-klasą z poszerzonym przodem. No jest całkowicie zmodyfikowane zawieszenie. Zawieszenie w ogóle jest tutaj normalne, nie ma aktywnego, nie brałem tej opcji, ale nie, no inne hamulce, inne po prostu to rozstawienie całe. Hamulce też ogólnie kawał hebla, ale z tego co słyszałem, ja tego auta nie upalałem na torze. Z tego co słyszałem, te hamulce mogą troszeczkę na torze puchnąć. Auto waży mniej więcej 1680 kg, także trochę. Ale zanim powiecie, że jest to strasznie dużo, zobaczcie, takie BMW M240i. Zarąbisty samochodzik, w ogóle też się bardzo nad nim zastanawiałem. Troszeczkę wolniejszy, troszeczkę słabszy, ale naprawdę fajny. M240i to przecież taka niewielka kupejka. Masa 1765 kg bodajże. No to też mamy tutaj napęd 4x4, trip drift. W Volkswagenie by się to nazywało Torque Splitter, także mamy tutaj ten cały dyferencjał z tyłu połączony z dwoma sprzęgłami. Napęd tego Mercedesa jest mega mądry, fajnie się prowadzi ten samochód. Jakoś tej masy własnej w zasadzie to tak nie czuć strasznie, no chyba, że jak teraz jeżdżę na przykład na zimówkach i tak wjadę ostro na rondo, no to wtedy faktycznie troszeczkę czuć, ale generalnie auto układa się w zakrętach dość neutralnie. Wydaje mi się też, że polift jest troszeczkę bardziej miękko zestrojony, ale o jeździe to później. No tutaj jeszcze na progach też takie czarne listwy. Wchodzimy do środka. Aha, jeszcze z tyłu zapomniałem, boczek drzwiowy. Tu jest miękki, tutaj jest twardy element, cały ten dół jest twardy. Burmester standardowo i tutaj olbrzymia część z Alcantary, która jest mega miękka, mega przyjemna w dotyku i tapicereczki, proszę, Alcantara plus skórka. Skórki, akurat fragmenty skór, no tutaj są z ekoskóry. Jest to bazowa tapicerka w tym samochodzie. Szczerze nawet tutaj nie będę się wpychał, bo się nie zmieszczę. Dla 4 dwumetrowców będzie to średni samochód. Może jakieś drobne osoby, które mają, nie wiem, ze 160 cm wzrostu tutaj się zmieszczą, ale dwumetrowiec za dwumetrowcem nie. Boczek z przodu identycznie tak jak z tyłu. Tu jest miękko, Alcantara z czerwonym przyszyciem. Tutaj jest już twardo, chrom, właściwie takie niby szczotkowane aluminium. I tu dekor też jest dobrany. Jakby się tutaj nie dobrało dekoru, no to cały ten boczek tutaj, w tym miejscu też byłby obszyty alkantarą, po prostu taką mięciutką, przyjemną. Ale nie byłoby tutaj podświetlenia ambiente na boczku. A jeśli weźmiemy sobie dekor, dekor to chyba tutaj 800 zł kosztuje, o taki. Proszę bardzo, z takimi pasami AMG. 8 stówek, a mamy tutaj takie szczotkowane aluminium i dodatkowo tutaj jeszcze po bokach fragmenty oświetlenia ambiente, które ambiente akurat jest tutaj seryjne, fotele bazowe, manualnie regulowane, jest to lekka konfiguracja, także zawsze troszeczkę szybsza. Kiedyś pamiętam jakąś A-klasę testowałem żółtą na przyspieszenie, to tak 4,1 sekundy miała do setki, tama tak jak wpisane 3,9, bo jest po prostu lżejsza, tak mi się wydaje. Fotele generalnie spoko trzymają, jak w zakrętach się tutaj poświruje. Nie są wiadomo to te performance'owe, ale to rozsądna konfiguracja miała być. Dywaniki welurowe AMG, nakładki na pedały, to wszystko jest seria. Może odpalimy. Keyless jest tutaj w standardzie i wewnętrzny i z zewnątrz na klamki. Proszę, auto się trochę już ochłodziło, ale tak lekko można. Zawsze się śmieję, że w garażu mam pralkę i wiertarkę, czyli Teslę i właśnie tego Mercedesa. Tesla jest bardzo fajna, bardzo fajnie się z nią oszczędza. Ktoś mówi, że tą o połowy taniej dieslem się jeździ. No kurczę, kupiłbym sobie Mercedesa AMG A35, ale że Tesla oszczędziła trochę, no to można było A45S. A ktoś potem i tak w komentarze wejdzie, jakieś głupoty będzie pisał niestworzone. No i proszę, tak wygląda tutaj deska rozdzielcza. Jeszcze raz może ten dekorek. Oświetlenie ambiente jest tutaj dość rozbudowane, bo i tutaj mamy pasek LEDowy, i tutaj, pod spodem, z tyłu, perspektywa z oczu kierowcy. No, takie szalone pudełeczko. Podsufitka oczywiście jest tutaj czarna, ale najbardziej jestem tutaj zaskoczony, że pasy te czerwone i właśnie te czerwone przeszycia i zaciski, takie czerwone elementy są tutaj całkowicie standardowe, bazowe.
Bazowy też jest Burmester, keyless. Nie no, wewnątrz to ja tylko dobrałem dekory, chyba 8 stówek i pakiet łączności z telefonem. Nie wiem, ja z tego nie korzystam, ale w sumie nie była to droga opcja jakaś. To można po prostu Android Auto i tak dalej. Android Auto jest tutaj nawet bezprzewodowy. Jeśli chodzi o różnicę między przedliftem a poliftem, no to po lifcie mamy zupełnie inną kierownicę. Taką kierownicę możemy spotkać w najnowszych AMG. Proszę. Duma, emblemacik. Tak, tutaj mieści się prawie 2-metrowy petrolhead. Pozycja za kierownicą jest bardzo spoko. Kierowniczki mogą być podgrzewane. Ja nie mam podgrzewanej kierownicy. Pełna kontrola nad temperaturą dłoni. I tutaj nie jest to Alcantara, a mikrofibra. Myślę, że jest to fajny taki feature na tor. Ja spotkałem się ogólnie z kierownicami w Alcantarze, chociaż cholera wie, bo to bardzo podobne jest. Tutaj jest na 100% mikrofibra właśnie. Sam raz, jak tutaj emocje są zbyt duże i łapki się komuś pocą, gładziki, wszędzie są gładziki, one są takie, powiedzmy, no trzeba się do tego przyzwyczaić. Fizyczne przyciski byłyby tutaj łatwiejsze, ale tutaj jest to wszystko też do ogarnięcia. Tutaj proszę bardzo, rodzaje tego ekranu, dajmy sobie na przykład na klasyczny. Działa to wszystko dość szybko. No, w ogóle nawigacja na przykład, cyk, przegląd. No tutaj mamy też ilość oleju, proszę bardzo, 3000 km zrobiłem, oleju jest max ciągle, po 1400 km był wymieniany, ale była w międzyczasie próba autostradowa, raceboxik i tak dalej. Temperatura oleju w skrzyni biegów, w silniku płynu chłodniczego, ciśnienie oraz temperatura w oponach też tutaj nam się pojawi, tylko trzeba się przejechać. No ale ja tutaj zazwyczaj jeżdżę sobie, widzicie, sportowy jest chyba tutaj najładniejszy taki, ale ja biorę sobie Super Sport, ponieważ można tutaj sobie jeszcze takie rzeczy ustawiać. Jest komputer też pokładowy. Spalanie. Teraz akurat 44 km, jak teraz chodzi auto, mam 8,9, ale z 211 km 8 litrów. Testu zużycia paliwa jeszcze nie było. Ja prawie już nie kręcę testów zużycia paliwa, ale tego samochodu akurat, jako że to jest moje auto, nakręcę. Ze zużyciem paliwa można zejść poniżej 7 litrów, jak się jedzie krajóweczkami i korzysta z trybu żeglowania. Tryb żeglowania w ogóle, tutaj są tryby jazdy. Comfort, Individual, Winter, jeszcze tutaj Sport, Sport Plus, słychać od razu inne brzmienie. Jest tutaj też z zewnątrz przepustnica, jeśli chodzi o dźwięk, także auto jest głośniejsze i w trybie race, ale też, no kurczę, jest tutaj podbicie z głośników. Ogólnie na żywo jest dość realne, może na nagraniu wydawać się troszkę jak z Gran Turismo, ale jest dość realne na żywo. I w trybie Individual jedynie mamy tutaj tryb żeglowania. Co dziwne, nie działa w trybie Individual tryb Start-Stop. Znaczy funkcja Start-Stop, także jak ktoś chce ze Start-Stopu korzystać, no to w trybie Komfort sobie po mieście jeździ. Tutaj kolejne możemy sobie wybierać, jakie funkcje chcemy zmieniać. Na przykład tutaj, nie wiem, działanie skrzyni biegów. Manualne, automatyczne, tutaj kontrola trakcji. Wnętrze kwestia gustu, mi się bardzo podoba w tych Mercedesach, inaczej bym sobie nie kupił po prostu takiego Mercedesa, jakby mi się coś wybitnie nie podobało, albo po prostu mi się nie podobał ten samochód, jest masa samochodów na rynku. Ten tablecik jest tutaj bardzo solidnie zamocowany, w ogóle nie ma tutaj trzeszczenia, generalnie na wertepach w ogóle nie ma tutaj trzeszczenia w tym samochodzie. No może i w przedlifcie było, ale to jest polift i mi się wydaje, że jest tutaj lepiej. System multimedialny, najnowszy M-Booksik jest też tutaj zmieniony w polifcie. Smartfon. Nie będę tego tutaj teraz łączył i parował, ja akurat z tego w ogóle nie korzystam. Performance, silnik. W AMG zawsze są zegarki IWC i tu jest idealne miejsce, by taki zegarek umieścić. No kurczę, to jest akurat komiczne. To jest zegarek IWC, taki kurczę, fejkowy, fejkowy. Nie, ja bym w ogóle to delayed zrobił, wyrzucić. Tory możemy sobie tutaj dodawać, mierzyć, pomiary robić. Drag race też, ale ja swojego mam. Drag Race'a i co tutaj? No takie tam jakieś aplikacje. Aplikacja jest też w telefonie, można śledzić sobie zużycie paliwa, nawet jakie się ma tam, porównując do innych. Otwieranie, zamykanie samochodów, śledzenie, jest tutaj takie Guard 360 stopni Protect, także też auto nas może informować za pośrednictwem aplikacji, jak coś tutaj się dzieje, jak jakaś jest kolizja, gdzie jest. No i nawigacja, cyk.
Dobra, tam sobie nawigację będę wam pokazywał. Nawigacja w ogóle jest tutaj seryjna. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa. Tutaj wszystko jest jasne. Ładowarka indukcyjna, jest to standard. Tutaj ogólnie jest taki cały, wszystko jest z black piano zrobione, także trzeba uważać. I tutaj tunel środkowy też się zmienił po lifcie. Wcześniej tutaj był cały taki panel fizycznych przycisków. Wszystko to zostało zredukowane do takiego miejsca gumowanego na jakieś detale, na przykład na pilot od bramy czy coś. Tutaj od trybów jazdy, tutaj rolka od zmieniania głośności albo wyłączania i włączania radia. I ten wóz, jeszcze tego nie testowałem, ale chyba nawet ma w serii tutaj automatyczne parkowanko. Proszę bardzo, ja nie korzystam z takich rzeczy. Jest tutaj kamera cofania. Nie ma kamery 360 stopni, ale czujniki przód, tył wystarczy. Podstawowy asystent pasa ruchu jest. No zobaczcie, podstawowe wyposażenie naprawdę dobre. Materiały, no i ogólnie to całe trzeszczonko. Tutaj jest miękko. Miękko, to jest takie gumowane, to jest taka też inna fakturka. Jak przyciśniemy sobie tutaj te elementy. Nic. Cisza. Tutaj też są oświetlenia ambiente, działa to ładnie. O, można tym ruszać, nic się nie odzywa. Można przyciskać. Nic się nie odzywa. Tutaj walnąłem o pas ramieniem. Coś raz tak lekko się odezwało przy pierwszym dziabnięciu u góry, ale... I tu też raz. O, jak tak nogą robię, nic. Prawie nam się on nie odkształca. Tu za pierwszym razem cyknęło raz. I tutaj... nic. No i tutaj schoweczek. Wszędzie tutaj mamy już porty USB-C, także musiałem taką przejścióweczkę sobie zrobić na normalnego pendrive'a. Perfumka. Każdy mój samochód ma swoją perfumkę. No i tutaj dwa nawiewy. Nie trzeszczy. Tutaj jest taki twardy dosyć plastik. Nie trzeszczy. No. Tu jak się przyciska, ale tylko u góry, no to tak, będzie troszkę. Oj, bo to Mercedesy, a mi tam w Audi to... No już dobrze, zajrzyjmy pod maskę. Też jest tutaj, muszę przyznać, taka spoko kołyska, trochę jak w BMW. Fajnie tutaj można pod siebie dopasować fotel. Dziwne jest to, że na przykład tą część można regulować tylko w fotelu kierowcy, a u pasażera już nie. Jednak mi, jako kierowcy, to nie przeszkadza. Proszę bardzo, 2.0 turbo. 421 koni mechanicznych, 500 Nm. I to jest ciekawe, bo moment obrotowy jest tutaj przy chyba 5000 obrotów. Jest to zrobione tak, z jednej strony prawdopodobnie by się ten silnik po prostu nie przekręcił, ale z drugiej strony, jak czytałem, żeby dać tutaj taki feeling trochę jak z samochodów z silnika wolnossącego. Skutkuje to tym, iż ten wóz się odpycha w zasadzie dość równomiernie i tak liniowo. Nie jest to silnik od Mercedesa A35 porobiony, tylko zupełnie inna jednostka. W ogóle w Mercedesie A45S, czyli w tym, silnik jest w osi pionowej obrócony o 180 stopni. Turbosprężarka i kolektor wydechowy znajdują się z tyłu. Dolocik jest tutaj krótki i podobno zrobiono tak ze względu na to, żeby maska nie była za wysoka, żeby to się wszystko tutaj pomieściło, ale też żeby ten silnik po prostu reagował jak najszybciej, żeby lagi były jak najmniejsze, żeby było bezpośrednio, bez przerwy. Silnik kręci się tutaj do 7200 obrotów. Ogólnie takie A45S, właściwie mój egzemplarz, nie wiem jak inne, ale były składane na Węgrzech. Tutaj jeszcze z takich ciekawostek, kompletna jednostka waży 160 kg tylko, 160,5 właściwie. Mercedes tutaj zastosował specjalne gładzie cylindrowe, które nazywają się NanoSlide. Przez to w silniku jest mniejsze tarcie, właściwie jakby to rozebrać, no to jest taki wręcz efekt lustra, zdecydowanie mniejsza chropowatość i ta powłoka dodatkowo jest dwukrotnie trwalsza na ścieranie niż żeliwo. Ale tu wszystko jest tak upchane, ale jednocześnie tak dość na zewnątrz. Proszę, tutaj jaki, to jest chyba air catcher jakiś, tak mi się wydaje, rozpóreczka. No i proszę Państwa, to można powiedzieć, jest to auto seryjne, ale standardowo mamy tutaj taki stage 2 plus, albo 3 nawet. Silnik ten ma stalowy, kuty wał korbowy i lekkie, wykonane z kutego aluminium tłoki. A turbinka od temperatur, zobaczcie jak już tutaj
wygląda. Jest to turbina, można powiedzieć tak jak w BMW, bo typu twin scroll. Ojejku, o tym silniku można byłoby opowiadać i opowiadać. Jest tutaj bezpośredni wtrysk paliwa, w dodatku dwustopniowy. W pierwszym etapie wtryskiwacze tutaj pracują pod ciśnieniem 200 barów, a drugi etap to po prostu dotrysk benzyny do poszczególnych kanałów kolektora ssącego. Takie rozwiązanie to hashtag wydajność, ale też brak osadzania się nagaru. Dobra, już może starczy. Ile ten film będzie trwał? Jeszcze tutaj, ojejku, na przykład nie wiem, jeśli chodzi o układ chłodzenia, no to jest tutaj elektryczna pompa wody, która potrafi na przykład w ogóle nie działać, kiedy nie jest potrzebna. Na przykład jak się auto rozgrzewa, to pompa wody tutaj nie chodzi, dopiero później się ona włączy. Mamy tutaj 8-stopniową automatyczną skrzynię biegów dwusprzęgłową. Napęd na wszystkie koła, bardzo mądry. Przyspieszenie do pierwszej setki 3,9 sekundy, taka jest deklaracja. I tak faktycznie jest, prędkość maksymalna 270 km na godzinę. Próbę autostradową macie już na kanale, możecie sobie obejrzeć. 100-200 wychodziło tutaj jakoś 9,55. No i taka RS trójeczka bodajże ma 3,8 sekundy do pierwszej setki, czyli jest troszeczkę szybsza, ale 100-200 już Mercedes będzie troszkę szybszy. Dobra, ja tutaj się pakuję do środka i jeszcze się tak chwilkę przejedziemy, a wskoczymy sobie na autostradę. To co, palimy maszynę? Ale kurczę, bez soundchecku, ponieważ za bardzo nie ma tutaj czego słuchać tak na postoju, no bo... O, odpalamy, auto jest rozgrzane. No i dajmy sobie na przykład w tryb race. Taki kurczę, czterocylindrowy po prostu benzyniak, który sobie szumi z tyłu, troszeczkę podstrzeliwuje, ale szczerze A35 AMG zdecydowanie bardziej strzela, furczy i burczy i tak dalej. No, takie. Słychać, że jest tutaj silnik, że chce tutaj on żyć, ale nie jest to jakieś takie nie wiadomo jakie. O, tutaj musimy ciągnik puścić, proszę bardzo. Dobra, wiecie co, na razie to tak bujnijmy się. A do Szmyln może? O. I teraz już Nie, teraz już nie chcę podstrzeliwać. Teraz zredukuję. O, proszę bardzo. Jakieś tutaj są strzały, ale nie afiszuje się tak strasznie tym ten wóz. Pojedziemy sobie do Szmyln, zawrócimy i na autostradkę. Tutaj słówko o zużyciu paliwa. Na pewno znajdą się osoby, które będą chciały po prostu taką A-klasą Mercedesem AMG A45S jeździć na co dzień. Ale piękne wyprzedzanie. Niemiecka, legendarna kultura. No jak się jeździ tak spokojnie krajówkami, to można zejść poniżej 7 litrów. Test zużycia paliwa dla Was nakręcę. Eco-driving po mieście, szczerze mówiąc nie wiem, ale takie normalne latanie no to 11-12 litrów, dynamiczne 24, autostrada przy 120 gdzieś z 7,5, no i bardzo dynamiczna autostrada, tak normalnie korzystając z auta V-Maxami, latając 3 dyszki. O, i cyk, Szmyln. No akurat taki składzik przed nami się trafił, no i tak wolno tutaj muszę jechać. Będę musiał to wszystko nadrobić. Gałęcjusza tutaj nie ma, jest manetka. Ogólnie moja Tesla Model 3 na 19 chyba jest sztywniejsza. Tak mi się wydaje, że jakby polift, nie dość, że jakby mniej tutaj trzeszczy wszystko w środku, jest lepiej spasowane, to też ten samochód jest chyba bardziej miękko zestrojony, jeśli chodzi o zawias. No nie wiem, takie jakieś mam wrażenie. Na daily w zasadzie dałoby się wytrzymać, jak ktoś nie przyzwyczajony jest do takich, nie wiem, maszyn z segmentu F i tak dalej, S-Class. Nie, to tutaj jest naprawdę znośnie. No i dobra, co, soundcheck? Soundcheck. No. I tutaj, tak jak mówiłem na próbie autostradowej, jak się zmienia biegi, tak 3,5 do 5000 obrotów w trybie race, to ogólnie są takie prap, takie jak Niemcy robią.
No, taki starszy Niemiec, jak czasami byście do Aldika poszli, to czasami słychać takie rzeczy. Oj, dobra. O, takie wiecie. W ogóle może zresetujemy sobie zużycie paliwa na takiej, podczas takiej szybszej jazdy. O, 52. Tutaj bardzo sprawiedliwie wszystko. O, teraz strzelanie. Zredukujemy. Nie, teraz nie chcę strzelać. Jak się go przepałuje, to ogólnie przestaje strzelać. To jest też mega ciekawe. No i to taka luźna jazda tutaj. 7, 8. Chcemy na D z powrotem, to wystarczy przytrzymać. Co 200-250 może. Auto prowadzi się pewnie. W zakrętach, gdy sobie ostrzej wejdziemy, trzeba mieć dobre opony i je rozgrzać, bo w innym przypadku no, będziemy czuli, że ten wóz trochę chce nam... Trochę jest ciężki po prostu. O, tutaj było z góry. Ale 9,26. 200-250. Hamujemy. Mistrz lewego pasa. Proszę bardzo. Buggy. Patrzcie, buggy. Stoicie i nie robicie nic. No i proszę. A taki kazik. Dobra, i od 80. No. I tutaj troszeczkę z górki. No to 9,26. No, ale tak nam wychodziło właśnie podczas próby autostradowej. Były takie wartości, ale to jak było z górki. V-Maxik? Niemiec, kurczę, Niemiec wyjechał. No i co, będzie to jeszcze na koniec kagańczyk? Jest kagańczyk, 270 km na godzinę. I okej, czy to by było na tyle? 29,4, no tak jak mówiłem, to jest po prostu tak jak mówiłem. Nie byłoby na tyle, bo zamiast soundchecku, przecież chciałem tutaj wbić test wyciszenia przecież. Dobrze, że ja nie zapomniałem i na końcu chociaż dam. Taka jest sytuacja z tymi decybelami, nie jest to najcichszy samochód na świecie. Okej, gdybym miał do czynienia z taką normalną wersją, no to mógłbym tutaj coś tam postękać. Ale w zasadzie, jeśli to jest A45S, jest to taki wariacik. Zobaczcie, kiedyś Mercedes jakoś nie robił hatchbacków, hot hatchy, już pierwszą A-klasę, czy tam drugą to może pominimy. Były to takie praktyczne samochody, powiedzmy do miasta, wyższe, ale jeśli chodzi o te nowsze, już te niższe, takie typowe hatchbacki jak ten, kurczę, w sumie od niedawna robione są, a naprawdę bardzo dużo mają do zaoferowania, naprawdę. To jest ogólnie, no to jest taka topka już wśród ostrych hatchbacków przecież. I dobra, myślę, że to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ten cały odcinek, ta lekka próba autostradowa wam tutaj się niesamowicie podobało. Pozdrawiam, do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku. Na razie.